Dzień dobry Państwu, witamy Państwa serdecznie na konferencji poświęconej wynikom Grupy Asseco za 3 kwartały po 9 miesiącach 2022 roku. Nazywam się Artur Wiza i poprowadzę dzisiejsze spotkanie. Na naszym spotkaniu zaczniemy od omówienia działalności grupy za 9 miesięcy i przedstawi to wiceprezes zarządu Marek Panek. Później przejdziemy do części finansowej i przedstawi to pani wiceprezes Karolina Żońca-Bajorek. I dzisiaj mamy również gościnnie osobę, którą Państwo znają i która często z nami na konferencji była, pan Rafał Kozłowski. Tym razem w innej roli, tym razem w roli wiceprezesa Asseco International, a przede wszystkim prezesa Asseco Enterprise Solution. I Rafał przedstawi działalność naszą w zakresie obszaru ERP. Rozpoczynamy od działalności, a na sam koniec przejdziemy też do pytań i odpowiedzi. Mają Państwo możliwość zadawania te pytania w naszym systemie w trakcie trwania prezentacji, a na samym końcu postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania. Poprosimy Marka o rozpoczęcie naszej prezentacji. Dziękuję, Artur. Witam Państwa bardzo serdecznie, zarówno tych, którzy zdecydowali się przyjść i być z nami dzisiaj tutaj w biurze, w naszej sali, i również tych, którzy są po drugiej stronie łącza internetowego. Tak jak Artur powiedział, trzymamy się utartego schematu i tradycyjnie zaczniemy od mojej części, czyli z charakterystyki działalności Grupy Asseco w pierwszych 3 kwartałach 2022 roku. No nie ukrywamy, że był to dla nas bardzo dobry okres i pewnie jak mieliście Państwo już okazję popatrzeć w nasz raport, który wczoraj opublikowaliśmy, to liczby, które Państwo zauważyliście, to potwierdzają i rzeczywiście jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Wzrost przychodów o 24%, osiągnęliśmy blisko 13 miliardów złotych przychodów. Zysk operacyjny non-IFRS urósł prawie do 1,5 miliarda złotych i to był wzrost o 15%. I w przypadku zysku netto non-IFRS przekroczyliśmy 400 milionów złotych. Te wyniki to jest tak naprawdę konsekwencja tej naszej strategii, którą praktycznie kultywujemy od początku naszej działalności, czyli strategii, która opiera się przede wszystkim na własnym oprogramowaniu, na usługach, które są związane z tym oprogramowaniem i na dywersyfikacji biznesu, no bo jak Państwo pamiętacie, ten nasz biznes zarówno pod względem geograficznym, jak i sektorowym jest dość dobrze zdywersyfikowany, co zdecydowanie pozwala nam na utrzymywanie dobrych wyników. Kontynuujemy również naszą politykę M&A-ową, coraz to dołączamy do naszej grupy nowe spółki i w tym omawianym okresie takich spółek pojawiło się w naszej grupie 10. Zwracamy często uwagę na nasze selektywne podejście do projektów. Mam tutaj na myśli szczególnie projekty w publicu, ale i nie tylko. Tutaj jesteśmy bardzo ostrożni i konserwatywni, to znaczy staramy się startować w tych przetargach do tych projektów, gdzie mamy gwarancję tego, że skutecznie je zrealizujemy. Po prostu czujemy, że się na tym znamy i co najważniejsze, czujemy, że na tych projektach można zarobić. Także myślę, że to jest ważne, zwłaszcza w obecnych czasach. Nie rzucamy się na wszystko, wybieramy to, co rzeczywiście przynosi dla nas wartość. No i budujemy długoterminowe relacje z klientami. Wiele z naszych kontraktów to są kontrakty wieloletnie. Wielu z naszych klientów to są klienci, którzy z nami pracują od 20 bądź nawet więcej lat. I to jest też, myślę, że ważna rzecz w naszym biznesie, bo to nam generuje stały strumień przychodów związanych z maintenance'em, z utrzymaniem, z rozwojem naszych rozwiązań. To, co dzisiaj obserwujemy od dłuższego pewnie już czasu, to jest wzmożone zainteresowanie cyfryzacją wśród naszych klientów i to oczywiście nam pomaga i to nam zapewnia długoterminowy, fajny strumień przychodów, to nam zapewnia backlog na przyszłe okresy. Natomiast no też oczywiście z uwagą i z dużą ostrożnością obserwujemy to, co się dzieje dookoła nas, czyli tą troszeczkę niezwykłą sytuację, no bo mieliśmy pandemię, czy
dalej ją mamy, chociaż teraz przyćmiona została przez inne wydarzenia. Mamy wojnę, mamy niezwykłą inflację, mamy zmiany na rynku pracy i to są rzeczy, które no, cały czas gdzieś tam tkwią w naszych głowach i na które w jakiś sposób staramy się ciągle reagować, zarządzać ryzykiem, które związane są z tymi nadzwyczajnymi wydarzeniami, bo to są rzeczy, z którymi my wcześniej w naszej historii do czynienia nie mieliśmy, a na pewno nie w takiej skali i to z całą pewnością każe nam z ostrożnością patrzeć na przyszłość. Podstawowe liczby, które charakteryzują naszą działalność w tych 3 kwartałach, jak już wspominałem, ponad 12 miliardów 800 milionów przychodów ze sprzedaży, to jest 24% wzrost. Pamiętajmy tutaj o jednym, bardzo duży wpływ, bo na całej grupie 43% wzrostu to jest wzrost związany z kursami walut i to należy o tym pamiętać, żeby nie popadać w jakiś hura optymizm, co oczywiście nie zmienia faktu, że również organicznie bardzo fajnie rośniemy, ale pamiętajmy o tym przy wszystkich tych wynikach, sektorach, o których będę później mówił. Oprogramowanie własne to jest blisko 10 miliardów złotych, czyli to jest ta nasza korowa działalność, oprogramowanie i usługi, które są związane z tym oprogramowaniem i z tego się niezwykle cieszymy. To jest 22% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. EBITDA 1 900 000 17% więcej, EBIT prawie 1,5 miliarda, 15% wzrost i wspomniany zysk netto przekroczył 400 milionów złotych. Mówię tutaj cały czas o tych wynikach non-IFRS. Więcej nie będę o liczbach mówił, dam to jak zwykle do rozwinięcia później Karolinie. To, co działo się w poszczególnych segmentach geograficznych naszej grupy. Zacznę od Polski. Na Polsce mamy 12% wzrost i tutaj nie było to w żaden sposób obarczone efektami kursów walut, więc to jest taki czysto praktycznie organiczny wzrost, tam bardzo niewielki wzrost związany z M&A-em, z akwizycjami. I tutaj zwracamy uwagę na 2 aspekty. Po pierwsze, taki dynamiczny wzrost sprzedaży dla instytucji publicznych, w tym również dla sektora służby zdrowia. I to jest pewnie nic nowego, bo o tym mówimy Państwu od kilku kwartałów. To jest efekt wielu długoterminowych umów, które podpisaliśmy z dużymi instytucjami państwowymi. Tutaj zawsze wymieniam te nazwy. To jest tam między innymi ZUS, między innymi Ministerstwo Sprawiedliwości, między innymi NFZ, ARIM i jeszcze pewnie parę innych by się dało wymienić. To są nasi klienci, z którymi od lat współpracujemy, z którymi od lat jesteśmy związani projektami, a w ostatnim czasie też podpisaliśmy nowe umowy na rozwój, na utrzymanie i w tej chwili je realizujemy. Również podkreślamy dobre wyniki w ADS-ie, czyli w naszej spółce Asseco Data Systems oraz w Komcercie, spółce, która zajmuje się działką cyber security i to widać, że jest jakby temat dzisiaj bardzo nośny, bardzo fajny i ta część naszej działalności rozwija się bardzo dynamicznie. Drugim naszym segmentem jest segment Formula Systems. Tutaj 29% wzrost sprzedaży, czyli bardzo, bardzo dynamiczny. Natomiast pamiętajmy, że Formula raportuje w dolarach, my to przeliczamy na złotówki i akurat w tej części ten efekt walutowy jest najbardziej widoczny, bo mniej więcej 53% tego wzrostu tłumaczymy kursami walut. Natomiast faktem jest również, że wszystkie spółki grupy Formuli rosły bardzo dynamicznie, wszystkie mają dwucyfrowe, solidne wzrosty sprzedaży, wszystkie mają się dobrze, także tutaj nie ma absolutnie żadnego powodu do niepokoju. Również Formula tradycyjnie jest bardzo aktywna w obszarze M&A. Spośród tych 10 spółek, o których wspomniałem, które dołączyły do naszej grupy, 7 to były spółki kupione przez grupę Formula. Asseco International, tutaj mamy 18% wzrost sprzedaży. Efekt kursów walut też jest tutaj widoczny, chociaż zdecydowanie mniej niż w Formuli, bo mniej więcej 1/5 tego wzrostu to jest efekt kursów walut, natomiast reszta to jest wzrost organiczny i nieznaczny wzrost związany z akwizycjami, które przepraszam, były tam zrobione. No i tutaj znowu podkreślamy 2 rzeczy. ERP-y, ale ja na tym poprzestanę, bo Rafał będzie o ERP-ach mówił dużo więcej.
No i druga rzecz warta podkreślenia to jest ASECO Southeastern Europe. Też to nie jest nowość, bo mówimy o tym od kilku kwartałów. Tam zwłaszcza ten biznes paymentowy rośnie w taki bardzo dynamiczny sposób. Na dole widzicie Państwo, jak poszczególne segmenty geograficzne rosły w ciągu ostatnich 5 lat. To też myślę jest warte uwagi, bo praktycznie każdy z tych segmentów notuje od lat wzrosty sprzedaży. Zdywersyfikowani jesteśmy również sektorowo. Tutaj na tym slajdzie to pewnie niewiele się zmienia z kwartału na kwartał. Podobnie to wygląda. Po 3 kwartałach 42% sprzedaży pochodziło z sektora przedsiębiorstw, 34% to była bankowość i finanse i pozostałe 24% to są instytucje publiczne. No i analogicznie jak przed chwilą na słupkach widzicie Państwo, jak te sektory poszczególne rosły nam w ostatnich 5 latach. No i schodząc troszeczkę niżej do poszczególnych sektorów, w których działamy, zaczniemy od bankowości i finansów. Tutaj na całej grupie mamy 22% wzrost sprzedaży. Największym udziałowcem w tej sprzedaży jest Formula, ponieważ z tych 4 miliardów 370 milionów całej grupy Formula przyniosła ponad 2 miliardy 970 milionów, czyli oczywiście dość duży udział, no ale to nie dziwi, bo Formula sama w sobie dzisiaj stanowi 67% przychodów całej grupy. W Formuli w bankowości ten wzrost był 23%. Tutaj głównym graczem jest Matrix i Sapiens, czy bardziej w odwrotnej kolejności Sapiens, który ma właściwie prawie 100% swoich przychodów z sektora finansowego. Cieszymy się, bo Sapiens tam po jakichś 2 latach pewnie, gdzie troszeczkę miał słabszy okres w Stanach Zjednoczonych z uwagi na pandemię, no to teraz to już odbudował i można powiedzieć właściwie, że to wróciło na dawne tory. Matrix, no zawsze sobie dobrze radził, obsługuje wiele instytucji znaczących finansowych, przede wszystkim w Izraelu i to kontynuuje. Dobre wyniki również sprzedaży Magica w tej części, która odpowiada za bankowość i finanse. W ASECO International mamy 24% wzrostu, przekroczony miliard sprzedaży. Tutaj podkreślamy Payten, o którym już wspominałem, i również ASECO PST, czyli tą naszą portugalską spółkę działającą w krajach portugalskojęzycznych. Tutaj ten wzrost w przypadku Portugalczyków był wsparty również akwizycją, której dokonali w zeszłym roku. Taka spółka, o której pewnie wspominaliśmy, Finantech, działająca również w sektorze bankowym czy finansowym, szerzej to rozumiejąc, również miała wpływ na te wzrosty. No i w ASECO Poland mamy 13% wzrost sprzedaży, przekroczyliśmy 350 milionów złotych sprzedaży, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, realizujemy tutaj, pewnie warto to przypomnieć, bo mówiliśmy już o tym, realizujemy 3 duże projekty wdrożenia systemów korowych w Polsce, w 3 bankach, no ale oczywiście pracujemy cały czas z dużą grupą naszych stałych klientów, z którymi jesteśmy związani od lat, umowami serwisowymi, umowami rozwojowymi, które zapewniają nam stałe źródło przychodów. Jeśli chodzi o sektor przedsiębiorstw, tutaj na całej grupie mamy 28% wzrost, przekroczyliśmy 5 miliardów 370 milionów złotych. Najszybciej wzrosła Formula. Pamiętajmy cały czas o tych różnicach kursowych, które ten wzrost wspomogły. W Formuli tutaj głównym graczem w przedsiębiorstwach jest Matrix i Magic, ale również nowa spółka ZAP, która dołączyła do nas w ubiegłym roku, w kwietniu. To też właściwie prawie 100% pewnie biznesu pochodzi właśnie z sektora przedsiębiorstw i to też miało wpływ na te wzrosty. W kolejnym segmencie w ASECO International wzrośliśmy nieco o ponad 20% i zbliżamy się do 1,5 miliarda sprzedaży. Tutaj znowu AES, o którym będzie mówił Rafał, ale też bardzo dobre wyniki sprzedażowe w Hiszpanii, czyli w tej naszej spółce, która zajmuje się głównie działalnością związaną z infrastrukturą. No i w ASECO Poland tutaj można powiedzieć, że mamy płasko, natomiast pamiętajmy o tym, że mieliśmy wysoką bazę w zeszłym roku związaną z one-offową sprzedażą licencji obcych do Polkomtela i to trzeba mieć w głowie, to mniej więcej było
więcej o 10 milionów niż w tym roku, więc gdyby ten efekt ściągnąć, to zanotowaliśmy tutaj wzrosty. Natomiast no, pamiętajmy, my jeśli chodzi o ASECO Poland pracujemy z przedsiębiorstwami głównie w sektorze energetycznym, gdzie jesteśmy jednym z no, pewnie największym dostawcą w Polsce dla energetyki. Realizujemy duży projekt w PGNiG, o czym też nie możemy zapominać. No i w telekomunikacji tutaj głównie pracujemy z Polkomtelem, realizując duży projekt dla tego klienta. Jeśli chodzi o sektor instytucji publicznych, tutaj 22% wzrost na całej grupie, przekroczone 3 miliardy sprzedaży. Formula to jest prawie 2 miliardy z tych trzech i wzrost o 30%. I tutaj w tym sektorze działa głównie Matrix, który obsługuje wiele instytucji publicznych w Izraelu. W ASECO International mamy płasko, co uważamy, że i tak jest, można powiedzieć, sukcesem, biorąc pod uwagę to, co sygnalizujemy też od kilku kwartałów, czyli spowolnienie w Czechach, spowolnienie na Słowacji, jeden trudny projekt na Słowacji, tam w jednym z ministerstw. To wszystko no, powoduje, że jesteśmy tam blisko 500 milionów sprzedaży i to jest bardzo podobne do tego, co mieliśmy w tamtym roku. I ASECO Poland, tutaj bardzo dynamiczny wzrost, bo 18%, ale nie obarczone różnicami kursowymi, czyli to jest czysto organiczny wzrost. I tutaj osiągnęliśmy prawie 640 milionów złotych sprzedaży, no ale to jest związane z tym wszystkim, o czym mówiłem na początku, czyli o tej wieloletniej współpracy z wieloma instytucjami publicznymi w Polsce, plus również ze służbą zdrowia, plus również z dynamicznym wzrostem koncertu, który też wiele przychodów ma właśnie z sektora publicznego. Akwizycje, tak jak wspomniałem, 10 nowych spółek w tych 3 kwartałach dołączyło do grupy ASECO, 7 z nich było kupione przez spółki z grupy Formula, jedna spółka kupiona przez ASECO PST, czyli przez naszych Portugalczyków, to jest akwizycja z 3. kwartału tego roku. Akwizycja w Angolii, nieduża spółka, ale tam no, fajnie uzupełniająca kompetencje i pozycję rynkową naszych Portugalczyków. Jedna spółka kupiona przez ASE, no i jedna akwizycja w Polsce, o której już mówiliśmy, bo to była akwizycja z 1. kwartału. No i na koniec mojej części skonsolidowany portfel zamówień. Pokazujemy portfel dla przypomnienia w oprogramowaniu i usługach własnych, bo myślę, że to jest takie najbardziej interesujące, najbardziej miarodajne i to jest zresztą korowa część naszej działalności. I tutaj też pokazujemy to w 2 ujęciach, przy kursach stałych i kursach zmiennych, po to, żeby właśnie ten efekt różnic kursowych wyeliminować. I jak popatrzymy na kursy stałe, to mamy 10% wzrost backlogu w stosunku do tego, co pokazywaliśmy rok temu. On jest bardzo podobny we wszystkich segmentach, w których działamy, natomiast w kursach zmiennych to jest 19% wzrost. No i tutaj widzicie Państwo zróżnicowany, ale właśnie z uwagi na te kursy zróżnicowany w poszczególnych segmentach naszej działalności. Ten backlog, no cóż, to jest dobry backlog, on nas napawa optymizmem. No my jesteśmy praktycznie na końcu listopada, więc to już jest prawie koniec roku i no możemy dzisiaj powiedzieć, że to będzie dobry czy bardzo dobry nawet rok dla grupy ASECO, chociaż tak jak mówiłem na początku, z ostrożnością patrzymy w przyszłość, biorąc pod uwagę to wszystko, co się wokół dzieje, a co już na początku też wymieniałem. Także ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę, oddaję głos Karolinie. Dzięki. Dzień dobry. To ja kilka zdań na temat naszego rachunku wyników. To, co powiedział Marek o dynamice naszych przychodów, faktycznie dynamika 3 kwartały do 3 kwartałów 24%. Z tego 49% zmiany to jest wzrost czysto organiczny. 8% to akwizycje, no a pozostała część to są faktycznie różnice kursowe, tu głównie z tego segmentu Formula Systems. EBITDA 1 900 000 i rentowność tej EBITDA no na IFRS 14,9%. Tutaj, tak jak się spodziewaliśmy, jest spadek tej rentowności 3 kwartały do 3 kwartałów o 1 punkt procentowy i podobnie rzecz się ma na zysku z działalności operacyjnej no, na IFRS. Aczkolwiek ta rentowność
0,5% to jest, tak jak mówię, rentowność, której się spodziewaliśmy i gdzieś tam myślę, że taka reprezentatywna dla całego roku to będzie liczba. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na zysku z działalności operacyjnej, ostateczny wynik 1,3 mld, to trzeba pamiętać o tym, że w drugim kwartale ujęliśmy wpływ 2 istotnych zdarzeń jednorazowych i tutaj to Państwu pokazujemy, te 147 milionów, z czego właśnie gro to jest drugi kwartał. To przypomnę, że sprzedaż spółki jednej w Matrixie oraz z drugiej strony to jest pozytywny efekt, a z drugiej strony odpisanie aktywów w naszej akwizycji w Hiszpanii w spółce Texisa. Zysk z działalności operacyjnej, tak jak powiedziałam, 1,3 mld, rentowność 10,6%. Wydaje się, że to są bardzo dobre wyniki jak na otoczenie, w którym funkcjonujemy. To, co się dzieje poniżej zysku operacyjnego, to też pewnie bez niespodzianek, jak Państwo analizowali wyniki po drugim kwartale, mamy stabilny wynik na odsetkach, dlatego że gro naszego zadłużenia to jest zadłużenie zaciągnięte w stałych stopach. Także tutaj nie spodziewamy się w tym roku istotnego wzrostu w tej pozycji. No, coś, co jest pewnie nietypowe, ale już pewnie się przyzwyczailiśmy, bo już było właśnie po drugim kwartale, to wpływ hiperinflacji pochodzący z Turcji, czyli grupa ASECO Southeastern Europe. Taki netto wpływ dodatni to jest 23 miliony z tytułu właśnie tej hiperinflacji. Efektywna stawka podatkowa 21,2, niższa w samym trzecim kwartale ze względu na rozliczenie pewnej straty podatkowej na jednej transakcji w ASECO Poland. No i zysk netto, ten non-IFRS 409 milionów, dynamika 6%. No jest to skutek tego, że na tym poziomie już pokazujemy ten wynik dla akcjonariuszy po pomniejszeniu o te miejsca, gdzie konsolidujemy gdzie są gdzie istotny udział mają akcjonariusze mniejszościowi, czyli widać, że szybciej rosną właśnie te miejsca typu Formula Systems i ASECO Southeastern Europe, stąd ta dynamika na samym dole jest niższa. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w poszczególnych spółkach, to ASECO Poland bardzo przyzwoite wyniki, zysk operacyjny na IFRS 150 milionów za 3 kwartały. Tutaj powiedziałabym, że po tym okresie bardzo intensywnej pracy i takiego wytężonego wysiłku w segmencie administracji publicznej wracamy do pewnej normy w tym miejscu, czyli bardzo przyzwoitych wyników, natomiast pewien spadek rentowności, którego się też spodziewaliśmy. Dobre wyniki ASECO Data Systems za ten sam okres. No i coś pewnie, na co chciałabym zwrócić uwagę, znaczy pozostałe spółki. Tutaj widać, że no jest bardzo duża dynamika wzrostu zysku operacyjnego na IFRS za te 3 kwartały. To jest efekt po pierwsze tego, że te spółki mniejsze, które w tym segmencie konsolidujemy, one po prostu w tym roku mają dobre wyniki, czyli ASECO Cloud, Comcert. To są takie miejsca, które performują zgodnie z naszymi oczekiwaniami i po prostu dokładają się do tego segmentu. Natomiast z drugiej strony rozliczyliśmy też w trzecim kwartale sprzedaż nieruchomości, co zostało ujęte w zysku operacyjnym i ten efekt to jest 13,5 miliona, efekt takiej transakcji jednorazowej. Jeśli chodzi o segment Formula Systems, to tak jak powiedział Marek, wzrosty w każdym segmencie i właściwie w każdej geografii. Także tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co pokazuje Formula. Natomiast jeśli chodzi o segment ASECO International, to też było już widać w wynikach po półroczu, rynek środkowoeuropejski, właśnie ten kontrakt, o którym wspominał Marek, w centralnej Europie powoduje, że ten zysk operacyjny w ujęciu 3 kwartały do 3 kwartałów jest po prostu
po prostu niższy. Natomiast kompensuje ten spadek w jakiejś części grupa ASECO South Eastern Europe, czyli rynek południowo-wschodniej Europy, gdzie widzimy bardzo fajne wzrosty. To, co się dzieje na rynku zachodnioeuropejskim, to też powiedziałabym taki efekt troszkę jednorazowych transakcji. To też już mówiliśmy po półroczu, że będziemy musieli odpisać należności, głównie w ASECO PST, czyli tej spółce naszej, która ma działalność w Angolii. Także tutaj po prostu dokonaliśmy tych odpisów i stąd ten wynik jest też troszkę niższy. Natomiast ogólnie, tak jak powiedział Marek, te wyniki wydają nam się bardzo przyzwoite. Co cieszy, to poprawa cash flowu w trzecim kwartale. W tym ujęciu LTM faktycznie udało nam się skeszować 74% EBIT-u w grupie i w takim ujęciu Q3 do Q3 widzimy poprawę. To jest to, o czym mówiłam, że się spodziewamy, że ten cash flow nam się poprawi i myślę, że pewnie podobnie będzie w kwartale czwartym. No, trzeba pamiętać o tym, że te rosnące biznesy angażują coraz więcej kapitału pracującego, stąd pewne zamrożenie przejściowe cashu właśnie w tym kapitale pracującym. Widać, że rosną nam zapasy, natomiast jak patrzymy na takie wskaźniki rotacji zapasów czy ściągalności należności, to absolutnie w żadnym segmencie nie widać nic niepokojącego, więc ten cash flow jest zgodny po prostu z naszymi oczekiwaniami i naturalny dlatego, jak rośnie nasz biznes. A jeśli chodzi o sytuację płynnościową, to 3,3 miliarda złotych środków pieniężnych w grupie, net cash w każdym segmencie, nadal bez zadłużenia w segmencie ASECO Poland, niewielkie stosunkowo zadłużenie w segmencie ASECO International i relatywnie większe, ale tak jak powiedziałam, bezpieczne, bo po pierwsze w pozafiksowanych stopach w większości, a po drugie oscylujące w okolicach wskaźnika 1 dług do EBITDA zadłużenie w segmencie Formula Systems. Także tutaj nie widzimy nic niepokojącego i pokazujemy bardzo stabilną sytuację płynnościową. Tyle ode mnie. Przejmuję pałeczkę, dziękuję. Więc dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się z Państwem tym, co robimy w segmencie ERP, w ASECO Enterprise Solutions, ale może zacznę od tego, że jedną z dużych zalet grupy ASECO jest dywersyfikacja geograficzna i dywersyfikacja sektorowa. Natomiast wchodząc już w szczegóły, te dywersyfikacje, one dają oczywiście tą możliwość kompensowania słabszych okresów w jednym miejscu, w takich miejscach, gdzie te okresy są lepsze. Natomiast z drugiej strony, jak spojrzymy sobie na samą dywersyfikację sektorową, to pamiętajmy o tym, że w historii budowy grupy ASECO udało nam się pozyskać wiele firm, które są bardzo silne na rynkach lokalnych. I jedną z założeń budowy grupy ASECO jest umożliwianie tym firmom współpracy bliższej. Takim przykładem jest właśnie ten sektor firm, które dostarczają oprogramowanie klasy ERP do swoich klientów. Do tej pory w ASECO najsilniejsza reprezentacja tego sektora jest w tej części Europy, która jest pokazana na tym wykresie. To jest 7 krajów. Znacie bardzo dobrze spółkę ASECO Business Solutions, która operuje w Polsce, ale mamy też bardzo silne podmioty na rynku niemieckojęzycznym, począwszy od Niemiec, Austrii, ale też w północnych Włoszech działa jedna z firm. Do tego oczywiście dochodzi firma z Czech i firma ze Słowacji. Wszystkie te firmy, one wchodzą w skład takiego podmiotu, który się nazywa ASECO Enterprise Solutions. Ja od jakiegoś czasu stoję na jego czele. I jedno z zadań, które sobie postawiłem i takie też zadanie dostałem od prezesa, od Adama, żeby doprowadzić do lepszej i intensywniejszej współpracy między tymi podmiotami. Ale trzeba pamiętać, że ta branża jest dość specyficzna, to znaczy oprogramowanie, które dostarczamy do naszych klientów,
jest bardzo związany ze specyfiką lokalną, ale także z regulacjami prawnymi, które na danym terytorium obowiązują. Stąd też nie ma potrzeby, czy wręcz przeciwnie, jesteśmy za tym, żeby nie dokonywać centralizacji niepotrzebnej i to jest jedna z przewag konkurencyjnych wobec tych globalnych dostawców oprogramowania ERP, ale żeby właśnie wręcz utrzymywać tą specjalizację lokalną. Natomiast jest wiele aspektów związanych z prowadzeniem działalności, z określaniem nowych kierunków rozwoju, dostarczaniem nowych funkcjonalności, w których współpraca międzynarodowa jak najbardziej powinna mieć miejsce i powinna wręcz być coraz silniejsza. Pamiętajmy, że te podmioty, które tu są pokazane, to są podmioty małe i średnie w większości. I tak jak pokazaliśmy na poziomie ASECO Business Solutions, że połączenie kilku podmiotów małych ma sens, bo w takiej kupie, przepraszam za słowo, jest siła i jakby dużo lepsze efekty można osiągać, to pokazaliśmy na rynku polskim. Tak głęboko wierzymy i to jest jedna z misji, którą mam, że na poziomie naszej struktury grupowej ASECO Enterprise Solutions możemy podobne efekty osiągnąć w średnim terminie, właśnie mądrze współpracując. Jakby wchodząc w większe szczegóły, część z Państwa doskonale o tym wie, ale pozwólcie, że przypomnę. Mamy dwa jakby segmenty w działalności tej naszej subgrupy ASECO Enterprise Solutions. Jedna się koncentruje na oprogramowaniu klasy ERP, czyli każdego rodzaju oprogramowania, które służy wspomaganiu zarządzaniem firmami. I tak jak widzimy, tutaj mamy 13 systemów w tych 7 krajach. Docieramy do 700 000 użytkowników, 70 000 klientów i jesteśmy w 7 krajach. Natomiast druga grupa rozwiązań, czy właściwie klasa rozwiązania, to jest rozwiązanie SFA, czyli wspomaganie procesu sprzedażowego. Tutaj wiecie o tym, że to jest Mobile Touch z ASECO Business Solutions. Docieramy do 55 000 użytkowników, 130 klientów już w skali bardzo globalnej. 50 krajów obsługujemy. Cała subgrupa liczy 2000 specjalistów, którzy są gotowi pomagać naszym klientom w świadczeniu usług. Jakie wyzwania mamy i na czym się koncentrujemy i co jest dla nas ważne? Nim przejdę do większych szczegółów, to chcę przypomnieć jakby na czym polega specyfika tego rynku. Otóż jesteśmy producentami oprogramowania, które nie jest projektem, nie jest dedykowanym rozwiązaniem dla jednego czy kilku klientów, ale jest to produkcja prawdziwych produktów, które są dostarczane do wielu klientów. Tych klientów, tak jak pokazałem na poprzednim slajdzie, jest już bardzo dużo i to jest ta siła i to jest ta stabilność, którą mamy i dzięki której jesteśmy w stanie nie tylko im świadczyć usługi, ale budować wciąż nowe funkcjonalności i ulepszać istniejące oprogramowanie i dostarczać wartość i do istniejących klientów, ale także starać się o nowych klientów. Więc tutaj trzeba na to patrzeć jako pewne stabilne budowanie bazy klientów i wartości dla klientów w dłuższym terminie. Dzisiaj wyznaczamy sobie 3 obszary jako istotne z perspektywy tego, co chcemy dostarczyć w najbliższych latach. Kolejność jakby nie ma takiego znaczenia, ale bardzo ważny jest aspekt uchmurawiania tego, co dostarczamy do naszych klientów. Co to oznacza? To jest związane z technologicznym stosem, z którym mamy do czynienia w poszczególnych miejscach, w poszczególnych krajach i dla poszczególnych produktów. Niektóre te stosy są bardziej nowoczesne, niektóre są mniej nowoczesne. To jest pewna też bariera do prawdziwego świadczenia usługi z chmury, ale nad tym dużo pracujemy i dla 3 pierwszych czy 4 pierwszych produktów mamy już taką prawdziwą gotowość
do świadczenia usług z chmury, czy powiedzmy dostarczania tego oprogramowania z chmury. Są to Softlab, Vapor, Macrologic i Spin. Spin to jest słowackie rozwiązanie, te 3 pierwsze są polskimi rozwiązaniami. Jest pewne zainteresowanie pozyskiwania naszego oprogramowania z chmury, choć cały czas dominuje jeszcze ten sposób dostarczania do klienta, czyli tak po angielsku nieładnie mówiąc on-premise rozwiązań. Ale to jest na pewno kierunek i te prace dzieją się i dotyczą także pozostałych produktów. Drugim elementem, na którym się bardzo koncentrujemy, to jest poszerzanie zakresu funkcjonalności, które istnieją w naszych produktach, a w szczególności o nowe zastosowania, czy zastosowania nowych, nowoczesnych algorytmów, czy to związanych ze sztuczną inteligencją, czy bardziej tak konkretnie mówiąc machine learningiem. Gdzie tutaj jest wyzwanie? Chodzi o to, żebyśmy dostarczali prawdziwą wartość płynącą z tych technologii, a nie tylko te technologie, bo klienci, oni bardzo chętnie usłyszą o tym, że najbardziej nowoczesne technologie będziemy stosować w naszych rozwiązaniach, ale za chwilę już po przecinku przejdą do pytania, co oni z tego będą mieli i dlaczego to im się może przydać, a już na pewno zapytają, dlaczego by mieli za to zapłacić. Więc to jest nasza koncentracja, jak wygenerować dzięki tym technologiom prawdziwą wartość dla klienta. I tutaj mamy kilka obszarów, które są interesujące i które już udało się zbudować dla naszych klientów. Natomiast tutaj też widzę bardzo dużą wartość współpracy między poszczególnymi spółkami, które należą do holdingu ASECO Enterprise Solutions, dlatego że tutaj prawdziwie możemy się dzielić wiedzą, pewnymi próbami, które były podejmowane w jednym miejscu, a w drugim jeszcze nie były podejmowane, dzieleniem się pewnymi ślepymi uliczkami, w które ktoś wszedł i musiał się wycofać. To są takie elementy, które w średnim terminie będą przynosić wartość dla nas. Dam przykład 2 czy 3 zastosowań tych algorytmów. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważne, że one muszą być praktyczne. Pewnie już nie jeden z Państwa słyszał o tym, co ASECO Business Solutions robi w zakresie FMCG, czyli na razie zacznę nie od ERP-ów, tylko od tej klasy rozwiązań SFA. Zbudowali takie rozwiązanie, które ma ułatwić przedstawicielom handlowym, którzy reprezentują dostawców w kontakcie ze sklepami, przez które sprzedawane są dobra wyprodukowane przez tych dostawców, przygotował rozwiązanie, które ma ułatwić i bardzo przyspieszyć zbieranie informacji na temat jakości wystawiania towarów u tych sprzedawców. Tutaj są zastosowane technologie klasy Computer Vision, czyli takiego rozwiązania, które pozwala interpretować obraz graficzny w taką wartość biznesową. Na czym to polega? Otóż taki przedstawiciel handlowy, który do tej pory chodził z tabletem i spisywał ręcznie informacje dotyczące, co zostało wystawione na półkach, na jakich półkach to jest wystawione, w jakich cenach to jest wystawione, czy towar jest dobrze eksponowany, czy przypadkiem nie jest zasłonięty przez coś i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to wszystko robione jest automatycznie, czyli przedstawiciel robi zdjęcie półce i w ciągu 1 minuty, w czasie rzeczywistym można powiedzieć, jest szczytywana informacja o tym wszystkim, o czym powiedziałem i bardzo szybko są generowane propozycje, co należy poprawić, co należy uwzględnić. Niesamowite osiągnięcie technologiczne, ale przede wszystkim też duża wartość dla klienta, bo klient skraca czas pobytu w danym sklepie, dużo precyzyjniej określa czynności, które należy wykonać i jak poprawić sposób eksponowania towaru, żeby zwiększać sprzedaż. I na tym się koncentrujemy. Ale przykłady zastosowania tych technologii z obszaru ERP-ów. Mamy takie, powiedzmy 2 podam, ale tych przykładów jest dużo więcej.
Otóż pewnym zagadnieniem jest konfigurowanie okien, w których działają użytkownicy danego systemu. To znaczy do tej pory klasyczne systemy są skonstruowane w taki sposób, że z góry proponujemy określony układ okna z informacjami, które w takim oknie pokazują się dla użytkownika. Często to są informacje zbędne dla użytkownika albo jakichś informacji brakuje. I teraz wpadliśmy na pomysł, żeby ten proces w sposób automatyczny był weryfikowany przez systemy klasy AI. Czyli co się dzieje? Tak naprawdę systemy śledzą zachowanie użytkownika w naszych systemach i podpowiadają okna, z których warto które użytkownik najczęściej używa. Pozostałe okna proponuje system ukrywać. Natomiast jak sięga po jakieś dodatkowe informacje, to te informacje są przywoływane w sposób automatyczny na taki ekran, z którego na co dzień korzysta użytkownik. Co tutaj jakby brzmi to jak fajny fajerwerk, a nic praktycznego, natomiast są dwie rzeczy praktyczne. Jedna taka, że to bardzo ułatwia funkcjonowanie w systemie naszym ERP-owym użytkownikom i zwiększa bardzo satysfakcję z używania tego rozwiązania. Natomiast druga rzecz jest taka, że umożliwiło to pójście o krok dalej. To znaczy system śledzi zachowanie użytkownika w systemie i nie tylko patrzy na statycznie, jaki ekran jest używany, ale jakie kolejne kroki są wykonywane przez użytkownika. I to jest, proszę zobaczyć, już tylko krok do większej automatyzacji procesów w firmie, bo system w sposób, po jakimś czasie automatycznie proponuje, które procesy można zautomatyzować, bo użytkownik się zachowuje w sposób przewidywalny i powtarzalny. I to jest znowu taki krok do tego, żeby dużo pracy ręcznej wyeliminować, a żeby dać czas ludziom, którzy korzystają z tego systemu, na koncentracji na miejscach, w których artificial intelligence nie pomaga albo nie może na razie pomóc i rzeczywiście ta wartość dodana człowieka jest dużo bardziej istotna. Natomiast druga kategoria systemów to jest na przykład takie algorytmy, które pozwalają optymalizować stany magazynowe w firmie, czyli analizując różne zjawiska, nie tylko związane z wewnętrznym światem firmy, ale także z zewnętrznymi aspektami, nie wiem, temperatura, jakieś mistrzostwa, które się dzieją w danym kraju i tak dalej, to wszystko jest brane pod uwagę i pozwala rzeczywiście przewidywać popyt na dane produkty, tym samym z wyprzedzeniem zamawiać wystarczająco dużo dóbr, materiałów, z których będziemy produkować nasze produkty. Natomiast jednym z takich wyzwań, które tutaj natrafiliśmy, jest w jaki sposób nie tylko budować te dodatkowe funkcjonalności, ale w jaki sposób je monetyzować. Czyli kiedy klient rzeczywiście będzie chciał nam za to zapłacić, jaki model przyjąć płatności, żeby on był dla nas interesujący jako firmy, ale też akceptowalny dla klienta. Tak notabene, jak klient bezpośrednio nie ma za coś zapłacić, to tak do końca nie wiemy, czy my rzeczywiście mu wartość generujemy. No i tutaj też mamy różne, nazwijmy to, eksperymenty, które przeprowadzaliśmy i próbowaliśmy różnych metod. Mamy w tej chwili kilka pomysłów. Natomiast one są oparte o coś, co bardzo i my lubimy i pewnie rynek finansowy lubi, to znaczy próbujemy wygenerować model biznesowy oparty o powtarzalne miesięczne opłaty związane z liczbą użytkowników danego rozwiązania i tak też nam się udaje dzisiaj. Dodam jeszcze, że większość tych rozwiązań, o których wspomniałem, one są już oferowane z chmury. To znaczy, nawet jak klient ma rozwiązanie on-premisowe, to i tak, jeśli korzysta z tych dodatkowych rozwiązań, to korzysta już w technologii chmurowej. To jest też taki sposób nasz wychodzenia z tego stosu
technologii bardziej tradycyjnych do technologii związanych z chmurą. Trzeci element jakby taki dużego obszaru, na którym się koncentrujemy, to jest obszar związany z polepszaniem UI, UX, czyli tak naprawdę takich estetycznych odczuć klienta związanych z tym, w jaki sposób system wygląda i przez to, jak on jest przyjemny w użytkowaniu, ale także w pewnym skupieniu się na ergonomii używania tego systemu, czyli ile razy trzeba kliknąć, żeby zrealizować pewien proces, jak trudno jest pozyskać pewne informacje i tak dalej, i tak dalej. I tutaj rzeczywiście od jakiegoś czasu bardzo się na tym skupiamy. Co więcej, każdy z tych elementów, który podałem, czyli praca nad unowocześnianiem technologicznym i uchmurowieniem naszych rozwiązań, dodawaniem nowych funkcjonalności oraz praca nad interfejsem i graficznym, i ergonomią rozwiązań, to są te miejsca, w których co prawda każdy system musi pracować jakby samodzielnie nad tym, ale współpraca międzynarodowa i praca nad tym w takich grupach, które uruchomiłem po przyjściu do tej grupy, pozwala ludziom w dużo większym stopniu korzystać ze swoich doświadczeń i swojej wiedzy i przyspieszać tak naprawdę ten rozwój, który jest konieczny. To chyba tyle, chyba że będą jakieś pytania jeszcze, to chętnie wrócę do jakichś aspektów, ale to, co może dla podsumowania chcę pokazać, to że nasza pozycja na rynku ERP-owym jest bardzo silna w każdym z tych krajów i co prawda produkty, które Państwo znacie w dużej rozciągłości, to nie są super nowe produkty, ale pilnujemy, żebyśmy byli nowocześni i żebyśmy tak naprawdę nie dawali szans nawet takim firmom, które uważają, że są super innowacyjne i mają dużą propozycję wartości dla klienta, bo to jest nasza siła. My budujemy na tym, co już mamy, ale chcemy cały czas być w takim dużym przodku właśnie innowacyjnym i to, myślę, się cały czas udaje. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Rafał, na końcu powiedziałeś o pozycji, to ja jeszcze wspomnę o tym, że ASECO Business Solution, które jest istotną częścią ASECO Enterprise Solution, w tym roku zajęło pierwsze miejsce w kategorii producentów ERP w Polsce według rankingu Computer World Top 200, który jest wydawany od 20 lat, także gratulujemy i oczywiście cieszymy się, że ASECO Business Solution dołożyło jeszcze swoją cegiełkę, jeżeli chodzi o lidera cyfryzacji w Polsce i taką pozycję budujemy. Przechodzimy do części pytań i odpowiedzi. Dziękuję bardzo jeszcze raz Karolina i Marek. Będę po kolei starał się czytać pytania, które napływają. Zapraszamy również do zadawania pytań i pytań z sali. Dobrze, pierwsze pytanie to może rzeczywiście to jest do Ciebie i do Marka. Czy planujecie przejęcia w obszarze ERP? ASECO zawsze myśli o przejęciach i to jest taki proces, to Marek może więcej powiedzieć, który cały czas trwa. Natomiast koncentrując się na ERP-ach, w tej chwili dopinamy jedną małą akwizycję w Czechach i oczywiście cały czas rozglądamy się na naszym rynku. Tych pomysłów mieliśmy trochę z różnych powodów. Na razie poza tym jednym przykładem, o którym mówię, nie dopięliśmy żadnego przejęcia, ale tak, jesteśmy tym zainteresowani i pracujemy nad tym. Dziękuję. Kolejne pytanie. Tempo wzrostu wynagrodzeń w trzecim kwartale i po 9 miesiącach 2022 roku jest obecnie wyraźnie powyżej 20%. Czy można o rozbicie i z tych 20% to jaki jest wzrost wynagrodzeń, a ile to wzrost headcountu? Tak, faktycznie jak popatrzymy na takie wartości nominalne prezentowane w sprawozdaniu kosztów pracy razem 3 kwartały do 3 kwartałów, to ta dynamika na grupie to jest 24%. Natomiast myślę, że w naszym przypadku po pierwsze warto rzeczywiście patrzeć na segmenty, po drugie jeszcze ten efekt
różnic kursowych zdjąć, więc od początku. Jeśli chodzi o te 24%, to rozbicie na segmenty wyglądałoby tak, że w Polsce ta dynamika to jest 11%, w ASECO International 16%, natomiast w Formuli 27%. Natomiast w momencie, kiedy zafiksowalibyśmy kursy, czyli policzylibyśmy te dynamiki w kursach stałych, no to oczywiście w Polsce te 11% nie ulegnie zmianie, w ASECO International to będzie 14%, a w segmencie Formuli znowu tylko 11%, czyli 27 versus 11. Natomiast jeśli chcemy popatrzeć na to, jak to wygląda, bo powiedziałam o totalu kosztów pracy, natomiast w odniesieniu do tego, jak wygląda nasz headcount rzeczywiście wzrósł te 9 miesięcy do 9 miesięcy o 9% i najdynamiczniej faktycznie w Formuli, więc patrzymy na średnie wynagrodzenie per capita i tutaj w kursach zmiennych ta dynamika średniego wynagrodzenia na poziomie grupy to jest 14% i te liczby na segmenty to będzie odpowiednio 11% w Polsce, 9% w International i 14% w Formuli. To, co pewnie gdzieś tam może się okazać zaskakujące, to jak znowu na tym poziomie średniego wynagrodzenia popatrzymy na dynamiki w kursach stałych, to te dynamiki jeszcze bardziej maleją i w segmencie Formuli Systems ta dynamika jest w ogóle ujemna, tak? Czyli mamy w kursach stałych średnie wynagrodzenie na całej grupie wzrost 2%, w Polsce 11%, w ASECO International 7%, a w segmencie Formuli Systems minus 1%. Jest to związane z tym, o czym słyszymy, jeśli chodzi o rynek Stanów Zjednoczonych i to, jak się kształtuje tam rynek pracy, ale też na pewno na to ma wpływ fakt, że Formula Systems wróciła z tym zatrudnieniem z powrotem do tych krajów, gdzie zasoby ludzkie są trochę tańsze i na przykład zwiększa istotnie zatrudnienie w Indiach, więc stąd ta dynamika, która może w dzisiejszych czasach trochę nawet szokować, że ona jest ujemna. Może tu jeszcze warto dodać, że te wzrosty, o których Karolina mówiła, one są zgodnie z tym, co my planowaliśmy na początku roku, mniej więcej tak przewidywaliśmy. A pamiętamy, że na początku roku również mieliśmy duży kontrakt w Polsce, gdzie w KIO udowadnialiśmy, że te ceny będą rosły, a nasz konkurent pokazywał, że w tym momencie nie przewiduje takich wzrostów. Także to jest zgodnie z naszymi przewideniami na ten rok. Kolejne pytanie dotyczące też rynku pracy. Czy możecie skomentować obecną sytuację na rynku pracy IT? Czy presja na wynagrodzenia powoli się zmniejsza? Czy widzicie zmniejszenie aktywności konkurencji, szczególnie tej zagranicznej, w kwestii rekrutacji waszych specjalistów? Może ja tutaj parę zdań powiem. Z tego powodu, że rozmawiamy też o tym z kolegami z zagranicy, z naszych spółek w różnych krajach i mamy takie wrażenie, że pomału ta sytuacja się stabilizuje, czyli że już chyba przekroczyliśmy ten pik, jeśli chodzi o presję i wzrosty wynagrodzeń i to gdzieś tam się stabilizuje. Tutaj no już chyba nawet kwartał temu sygnalizowaliśmy, bo rozmawialiśmy o tym z Gajem z Izraela i mówił, że w Izraelu to się w ogóle diametralnie zmieniło, że już o ile jeszcze tam rok temu, 2 lata temu obserwowano wiele startupów, dużo nowych inwestycji, dużo pomysłów, dużo pieniędzy na rynku, które były do zagospodarowania, co powodowało, no nie powiem bezmyślne, ale często takie przepłacanie pracowników i płacenie praktycznie dowolnych pieniędzy za specjalistów, to się po prostu skończyło, tak? Może jeszcze nie całkiem, ale widać wyraźnie, że tego efektu dzisiaj nie ma. No, czytamy gdzieś tam w prasie o tym, co się dzieje w Stanach, jakieś masowe zwolnienia w różnych spółkach technologicznych. To są oczywiście jakieś tylko sygnały, ale myślę, że to już pomału do nas też będzie dochodziło. Zresztą no, patrząc z punktu widzenia ASECO, myśmy tą rotację mieli dużo poniżej rynku zawsze i to było poniżej 10% z tego, co pamiętam w ostatnim okresie, także to jest bardzo przyzwoicie, chociaż oczywiście no, odczuwaliśmy to, co wszyscy, tak, czyli jakąś tam presję, ale jeszcze powtarzając, wydaje się, że to się pomału stabilizuje. Dziękuję bardzo.
Jeżeli wyłączymy kursy walutowe i wszystkie przejęcia, jaka byłaby dynamika wzrostu organicznego w 9 miesiącach tego roku? Gdyby zdjąć faktycznie cały efekt wzrostu z M&A-ów i przeliczyć wzrost przychody kursami stałymi, to ta dynamika wynosiłaby 12% na poziomie całej grupy. W przychodach, tak. Natomiast jeśli popatrzylibyśmy w tym samym ujęciu na zysk operacyjny non-IFRS, to ta dynamika byłaby w okolicach 6%. Dziękuję. Kolejne pytanie. Jaki scenariusz bazowy na rentowność EBIT w 2022 roku oraz w 2023? Komentowałam tak naprawdę rentowność na IFRS omawiając P&L-a. Ta rentowność, przypomnę, wynosi 11,5%. I dzisiaj wydaje się, że to jest taka wartość, którą nie widzę przesłanek, żeby twierdzić, że cały rok nie będzie gdzieś tam zbliżony, jak już zaraportujemy liczby roczne. Natomiast jeśli chodzi o tę rentowność na 2023, to wolałabym to skomentować w momencie, kiedy zamkniemy proces budżetowania. Tak naprawdę dopiero przymierzamy się, czy zaczęliśmy ten proces, więc jeszcze nie mam twardych danych, żeby móc Państwu coś w tym temacie powiedzieć. Wydaje się, że jak patrzymy tak wstępnie na te nasze liczby, to sytuacja wygląda stabilnie. Dziękuję. Kolejne pytanie. W jakim kraju, regionie widzicie obecnie największe ryzyko pogorszenia wyników w 2023 ze względu na prawdopodobną recesję? Nie ma chętnych do odpowiadania. Znaczy chyba tego nie analizowaliśmy w ten sposób, tak? No jesteśmy na etapie budżetowania, też będziemy pewnie zbierać informacje, na pewno będziemy zbierać informacje ze spółek i to będzie moment, kiedy będziemy się też zastanawiać, co jest przyczyną. Czy to jest przyczyna jakaś związana właśnie z recesją, czy te przyczyny są zupełnie inne. Także nie wiem, no bałbym się tutaj cokolwiek odpowiadać na to pytanie. Nie widać takich jakichś w tej chwili twardych danych, czy jakiejś konkretnej odpowiedzi na to pytanie, że znamy coś, co... W pytaniu było mocne już słowo prawdopodobna recesja. My wciąż mówimy o ryzykach, które widzimy, ale jeszcze, że tak powiem, nawet tego słowa nie zaczęliśmy używać. Kolejne pytanie. Backlog Asseco Poland plus 9%. Który segment prezentuje najwyższą dynamikę? Public, finanse czy bankowość, czy corporate? Rzeczywiście, odpowiadając na to pytanie wprost, to ta najwyższa dynamika jest w segmencie public, to jest dynamika w okolicach 12%, natomiast bardzo podobną dynamikę, co nas bardzo cieszy, również prezentuje ten segment finanse i bankowość, to jest w okolicach 10%, a najniższą dynamikę mamy na tym trzecim i najmniejszym naszym segmencie, czyli segmencie przedsiębiorstw. Kolejne pytanie. W jakim kraju zanotowaliście w tym roku najwyższy przyrost nowych zleceń? To trudne pytanie, bo my chyba tego tak nie mierzymy, tak? Nie wiem, czy mamy tutaj twarde dane. Nie, trudno by było powiedzieć, no bo tak naprawdę patrzymy się na przychody i na to, co jest realizowane, a nie na ilość zleceń, tak? No jakby tak patrzeć stricte na przychody generowane per kraje, to faktycznie widać na poziomie Formuli Systems odbicie w Stanach. Więc jak pytanie jest o dynamikę, to na pewno dynamika 9 miesięcy do 9 miesięcy to są Stany Zjednoczone i to jest grubo dwucyfrowa dynamika w okolicach tam 30 kilku procent, to jest to odbicie głównie w Matrixie, w bankowości, ale nie wiem, czy taka była intencja pytającego. Nie, to trochę, myślę, że, to tylko po części odpowiada na to pytanie, bo to myślę, można jednym zleceniem uzyskać albo 10 tysiącami zleceń, tak? Dokładnie. Nie mamy takiej danej, żeby konkretnie na to odpowiedzieć. Kolejne pytanie. Podczas powstania Asseco Enterprise Solutions, chyba około 2017-2018 roku, wspominaliście o IPO, niekoniecznie na GPW, jako jednej z opcji rozwoju. Czy nadal taki scenariusz jest brany pod uwagę i jak to w takim czasie, jakie IPO mogłoby się wydarzyć i czy na GPW, czy na przykład Frankfurt? Rafał to może...
To jest cały czas jakaś opcja, ale dzisiaj ona nie jest przedmiotem jakiejś szczególnej pracy. W tej chwili koncentrujemy się na tym, żeby organicznie firmy dobrze funkcjonowały i tak jak mówiłem, dostarczały wartość do klienta. Jeśli chodzi o takie większe próby połączenia kapitałowego spółek, dzisiaj nad niczym konkretnym nie pracujemy, ale to nie jest rzecz, która kiedyś w przyszłości nie może nastąpić. Być może kiedyś do tego wrócimy. Dziękuję. Kolejne pytanie. Czy przychody z cloud 994 miliony złotych są u Was równoznaczne z przychodami powtarzalnymi? To jest trudne pytanie, bo zależy jak zdefiniujemy przychody powtarzalne. To są faktycznie przychody, które generowane są z tego streamu software as a service. Jak się porównujemy pewnie do naszych peerów, to co do zasady te przychody są uznawane za przychody powtarzalne, natomiast my mamy takie podejście, żeby nie wierzyć w to, że coś jest dane raz na wieki i kolejne te zlecenia trzeba na nowo wygrywać, więc ja bym tu takiego dużego kwantyfikatora nie postawiła. Ja też bym nie ryzykował aż takiej odpowiedzi No jednoznacznej, dlatego że pamiętajmy, że w tym obszarze cloudowym my realizujemy różnorodne projekty. To są projekty chociażby polegające na migracji do chmury. Więc jak migracja sama w sobie to jest usługa, która jest jednorazowa. Oczywiście ona później sprawia, że generujemy z tego powtarzalne przychody, no ale ten początek trzeba zrobić i to jest jednorazowy projekt, więc nie powiedziałbym, że to są w pełni powtarzalne. Tak. Jeszcze dodam też, że cloud tak naprawdę też ma dwa końce, znaczy tak jak każdy kij, to znaczy z jednej strony to jest fajne, bo my mówimy o tym, że przechodzimy do formy współpracy, która opiera się o subskrypcji, ale subskrypcję, jak każdy wie, można też w którymś momencie zakończyć. W związku z tym to nie jest tak, że jak się podpisuje kontrakt na realizację projektu i dotychczas było typu wdrożenie i umowa serwisowa na 2 czy 3 lata, to teraz w tym momencie podpisywanie takich umów subskrypcyjnych również niesie za sobą pewne ryzyko, bo w którymś momencie klient, na przykład ze względu na sytuację na rynku, może takie umowy chcieć rozwiązać. W związku z tym to nie jest tak, że w tym momencie cloud niesie tylko i wyłącznie pozytywne rzeczy, ale również, że tak powiem, rzeczy, które zawsze będą miały ze sobą jakieś ryzyko. Kolejne pytanie, czy kwota korekty zysku netto za trzeci kwartał 2020 to jest 5,4 miliona złotych, slajd 15, uwzględnia sprzedaż nieruchomości w Polsce i odpisy w Angolii. Jakie były największe kwoty składające się na tą korektę? Slajd 15, kwota 5,4, dobra. To tutaj mamy M&A, zdarzenia jednorazowe, ale to faktycznie odnosimy się do zysku netto non-IFRS. Ja przypomnę, że my w tym zysku netto non-IFRS korygujemy o PPA, share-based payment i te M&A faktycznie, więc odpisy na należności nie uznajemy za coś, co jest zdarzeniem jednorazowym, tak? To jest natura naszego biznesu, że czasem trzeba odpisać jakąś należność, więc nie, odpisy z Angolii nie korygują tutaj, to pokazujemy w zwykłym wyniku MSR-owym. Podobnie ze sprzedażami aktywów trwałych. Czyli odpowiedź na to pytanie jest ani jedna, czyli ani sprzedaż nieruchomości, ani odpisy w Angolii nie są ujęte w tej kwocie. W tej kwocie mamy pokazane takie zwykłe M&A. Tutaj głównie Izrael, czyli przeliczenie płatności warunkowych za pakiety kontrolne akcji w nabytych spółkach i to jest korekta na plus i tutaj jest też korekta z tytułu sprzedaży spółki w ASE. Tam była taka akwizycja, która została zbyta w tym roku i to się zakończyło stratą. Jeśli dobrze pamiętam, w okolicach 3 milionów złotych ta strata wynosiła. Dziękuję bardzo i to było ostatnie pytanie, które dostaliśmy. Nie ma więcej pytań, w związku z tym będziemy kończyć naszą... Tak, już koniec. Chyba, że na sali mamy jeszcze pytanie. To mamy jeszcze pytanie na sali, także prosimy. Może o kontrakt w ZUS-ie, tak? Jak tam aktualnie wygląda temat tej części rozwojowej, ile jest zleceń, ile
Dobrze, to ja może tak tutaj do mikrofonu powiem, jakby nie było słychać. Pytanie dotyczy kontraktów w ZUS-ie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ilość zleceń i jak to jest realizowane. Dobrze. Kto? Ty najlepiej powiesz. Generalnie, że tak powiem, odpowiedź jest pozytywnie, to znaczy realizujemy te projekty i w tej chwili wszystkie rzeczy, które dotychczas realizowaliśmy, idą zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o podanie szczegółów dotyczących projektów, jakie są realizowane, to chyba w sprawozdaniu mamy to zawarte, tak? Tak, w sprawozdaniu są wszystkie szczegóły, także można tam liczby, bo specjalnie wymieniliśmy wszystkie umowy, wszystkie zlecenia, które były w ramach tego projektu podpisane i realizowane. Nie mamy żadnych opóźnień, nie mamy żadnych problemów w realizacji tego projektu, także no, wydaje się, że wszystko jest zgodnie z planem i tutaj nie wiem, co jeszcze można by było odpowiedzieć w szczegółach, jeżeli chodzi o ten projekt. Znaczy, bo to jest tak jak dla nas jeden z wielu projektów, które realizujemy. Oczywiście jest to istotny klient i istotny pod względem też pracy, ale czy coś jeszcze konkretnego tutaj mielibyśmy dodać? To znaczy, wiesz, warto tutaj pewnie dodać, że my tak naprawdę to odczuwamy tam taką presję czasową i presję tego, że tej pracy jest bardzo dużo, tak? Dlatego, że są te wszystkie specjalne akcje, począwszy kiedyś od 500+, tam Rodzina Plus, pomoc dla powodzian ostatnio, tam pomoc dla Ukraińców, więc to są takie bardzo specjalne projekty, których jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie przewidywaliśmy, tak? A oprócz jakiegoś takiego zaplanowanego wcześniej rozwoju wskoczyło nam jeszcze to. Efekt I one jest idą taki, poza że tym streamem tej umowy rozwojowej, tak? No i efekt trochę jest taki, że ludzie naprawdę są przepracowani w naszych zespołach. Zwiększyliśmy co prawda zatrudnienie, no ale też pamiętajmy o tym, jak duże to jest rozwiązanie i jak długo trzeba przygotowywać ludzi, żeby efektywnie dołączyli do zespołu, więc to nie jest wszystko takie proste, więc tam pracy mamy naprawdę dużo. Z drugiej strony cieszymy się, bo to się cieszy uznaniem od strony klienta, bo naprawdę to, co robimy, no, spotyka się z dużym zadowoleniem. Po prostu my pomimo presji czasowej dostarczamy na czas, chociaż często jest tak, że nie jest to wcześniej z nami konsultowane, na kiedy i co trzeba dostarczyć, ale no dajemy radę i tutaj ta współpraca naprawdę układa się bardzo dobrze. Tak, Marek wspomniał o tych projektach i między innymi warto powiedzieć o takim projekcie, którym był 500+, czyli dotychczas 500+, wszyscy Państwo wypłaty mieli realizowane przez administrację lokalną, teraz jest to realizowane przez ZUS, dotychczas to robiło tam prawie 10 000 osób, w tej chwili tą płatność realizuje kilkadziesiąt osób w ZUS-ie i to jest wszystko zautomatyzowane, w związku z tym to jest ogromna oszczędność, którą ZUS liczy na tak naprawdę na setki milionów, jak nie miliardy złotych. Także to jest dużo takich projektów, które były w ostatnim czasie przyspieszały, że tak powiem, cyfryzację. Zresztą no, wszyscy w ogóle odczuliśmy i dużo pozytywnych informacji jest na temat w ogóle wprowadzenia takich rozwiązań też związanych z e-zwolnieniami, e-receptami i tak dalej. To wszystko, że tak powiem, w ramach tej cyfryzacji administracji przyspiesza i poprawia komfort obsługi obywateli. To jeszcze drugie pytanie mam o kontrakt ARIMR, właściwie nowego wykonawcy, tak, DXC. Czy na innych przetargach publicznych widzicie właśnie większe zainteresowanie tego typu firm? Było polem ASECO. Tak, dziękujemy za zapytanie. Pytanie dotyczyło DXC i wygranego przez nich, czy może wyboru oferty DXC w przetargu na ARIMR. My możemy skomentować to w ten sposób. Po pierwsze, wygrała nie najlepsza oferta, tylko wygrała najtańsza oferta. Znaczy to jest dla nas taki sygnał. Proszę popatrzeć się na ofertę Comarchu, który z nami bardzo istotnie walczył o kontrakty w sektorze publicznym przez ostatni czas i te ceny, że tak powiem, się tak nie różniły. A jaka jest różnica między ceną Comarchu naszą i DXC? Znaczy jesteśmy tutaj zaskoczeni, że tak powiem, tą kwotą, w szczególności biorąc pod uwagę
w tej chwili rynek pracy, jak on wygląda. I nasz komentarz jest taki, że po prostu oczywiście to będziemy się odwoływać i będziemy działać, natomiast czy to widzimy gdzieś indziej? Nie widzimy takich sytuacji. Ale my wiemy, ostatnie 5 lat pokazało nam, że przy takich projektach i przy takich wygranych, no ci, którzy bardzo nisko kwotowali, mieli duże problemy. Zresztą my sygnalizowaliśmy parę lat temu też, że unikamy takich projektów, unikamy takich kontraktów, bo w sektorze publicznym naprawdę można mieć później z tego powodu problem, a najważniejsze jest, żeby dostarczyć i kary są bezwzględne i tutaj w tym momencie to kosztuje. Także trudno jest nam odpowiedzieć, można zadać te pytanie DXC, w jaki sposób oni skalkulowali, że są w stanie zrobić za taką cenę i tu jest trudno nam odpowiedzieć w tym zakresie. Czy chcielibyście coś dodać jeszcze do tego? Nie, chyba nie. Także to. Jeszcze jakieś pytanie? Dziękujemy, nie ma więcej pytań. Momencik, chyba, że tak powiem. Jest jeszcze jedno pytanie. Obecny konsensus zakłada wzrost EBIT i zysku netto o 5% rok do roku w 2023. Czy taka dynamika dla Was to dziś scenariusz bazowy? Tak jak powiedziałam, o 2023 roku chcielibyśmy się wypowiedzieć trochę później, dlatego że dzisiaj nie mamy jeszcze danych, żeby na ten temat mówić. Także wolałabym to skomentować przy okazji następnej konferencji. I mamy ostatnie pytanie jeszcze, które wpłynęło. Czy niepewna sytuacja gospodarcza, polityczna może wpłynąć na wysokość dywidendy za 2022 rok? Generalnie rzecz biorąc, zawsze zostawiamy ten przywilej naszemu prezesowi, żeby o dywidendzie informować, natomiast z takiego punktu widzenia i percepcji stricte finansowej należy powiedzieć, że dzisiaj ta stabilna sytuacja płynnościowa naszej grupy nie daje takich przesłanek, żeby jakoś inaczej myśleć o naszej polityce dywidendowej. I może tą odpowiedzią zakończymy nasze spotkanie, zapraszając Państwa na kolejne spotkanie z nami, a to będzie spotkanie dotyczyło 4. kwartału i całego roku. I tak się składa, że na to spotkanie zawsze zapraszamy również prezesa i będzie okazja oczywiście zadać pytania też bezpośrednio prezesowi. Oczywiście zapraszamy również do kontaktu bezpośrednio z nami, jeżeli była taka potrzeba, czy spotkania z nami, czy spotkania z prezesem, to zawsze jesteśmy na to otwarci. Dziękujemy jeszcze raz Państwu za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję bardzo dla Marka, Karoliny i Rafała za zaprezentowanie naszej działalności za 9 miesięcy i zapraszamy serdecznie na podsumowanie naszego roku i do zobaczenia już wkrótce. Dziękujemy. Dziękujemy.